wiele ciekawych rzeczy. Za chwileczkę się dowiemy. Ladies and gentlemen, now it's time to listen to some memories from Mr. Arya Knecth, who will have a conversation with Wika Placzyński. He was born in Nowy Dwór Mazowiecki, and I'm sure we will hear many interesting things from him about life here. I was just told by Mr. Knecth that in 1918 his father actually served in the Polish legions with Piłsudski. So for him also this is a very important date, what we are referencing today and celebrating. Pan Knecth powiedział mi, że dla niego data 1918 roku też jest bardzo ważna, ponieważ jego ojciec służył w polskich legionach Piłsudskiego. שלום לכולם, אני מדבר עברית, תראו כמה זה מורכב. אריה יענה בפולנית, ואווה תתרגם לאנגלית. Kilka więcej zadało pytania po hebrajsku, pan Arya będzie odpowiadał po polsku, a ja będę tłumaczyć na angielski. אז קודם כל אריה, תציג את עצמך, איפה נולדת, באיזה שנה, כמה שפות אתה מדבר, מה הכתובת של הבית. W 27 roku 17 miesiąca. Znaczy jeszcze 2 miesiące, ja będę 92 lata. I was born on the 17th of August 1927 in Nowy Dwór, so very soon I will be 92. Ja rozmawiam po polsku, po rusku, rozmawiam po niemiecku, po hebrajsku i żydowsku. I speak Polish, Russian, German, Ukrainian and Hebrew. זה די נפוץ היה כאן, מי שמכיר את האזור, 5 שפות זה היה המינימום. אתה זוכר את הכתובת של הבית? באיזה רחוב נולדת? באיזה רחוב גרת? Ja mieszkałem na ulicy Sekelnej, to kiedyś było 17, a dzisiaj nie ma tego domu, bo wszystkie domy nowe. Nawet nie mogę poznać to miejsce, gdzie ten dom stał. Ale bardzo się cieszę, że wszystko nowe. Wy macie nowe życie, Nowy Dwór się urodził urodził się i jest bardzo ładny, bardzo przyjemnie być w tym mieście, ale nasze życie jest w drugim miejscu. Z zadowolenstwem przyjechałem zobaczyć moje miejsce urodzenia. I lived in Sukienna Street 17, but the house doesn't exist anymore. There are new houses there. I couldn't even recognize where this specific house stood exactly. But I'm actually happy to see the new reborn Nowy Dwór, the lively city that it is today. Everyone who's alive now, this is your town, you are living here. This is a beautiful town, but my life now is elsewhere. ספר על אשתך, היכן היא נולדה, ומה שם המשפחה שלה מהבית. Żona moja też się urodziła w Nowym Dworze w 1935 roku i
i mieszkała koło parku, niedaleko, nie wiem, to była mała uliczka, jeszcze nie widziałem ją, nie wiem jak się ona nazywa. No ale w centrum Nowego Dworu rozbiły się te. My wife was also born in Nowy Dwór Mazowiecki in 1935. She lived in a small street next to the park, but I don't know the name of the street. מה היה השם שלה מהבית, שם המשפחה? Jej familia była Goldberg, ojciec Goldberg, a matka była z pochodzenia Zilberkant. Her father's family was Goldberg, and her mother's family name was Zilberkant. Zilberg. עכשיו באופן כללי תספר על החיים בנובי דבור לפני המלחמה. סיפור שאתה זוכר. כדורגל, ספורט, שחייה, כל מה שאתה זוכר. Życie w Nowym Dworze żydowskie było bardzo ładne. Mieli sportowe kluby. Mieliśmy też ten narwę, co jechaliśmy kajakami. Pracowali też to bardzo ciężko, jak to było w Polsce w tych czasach. Nie było lekko, nie dla Polaków, nie dla Żydów. Było bardzo trudno zarabiać, ale żyło się bardzo przyjemnie. Żyliśmy z Polakami bardzo dobrze, sąsiady byli dobre, wszystko było w porządku. W 1945 roku wróciliśmy do Nowego Dworu, mieszkaliśmy cały rok w Nowym Dworze, wyjechaliśmy potem do Niemiec, do Bawarii i z Bawarii w 1948 roku pojechałem do Izraela, weszłem zrazu do wojska, zostałem zwolniony w 1950 roku po ukończeniu tej wojny. Zostałem żyć w Tel Awiwie. Mam córkę i syna, mam 5 wnuków i 2 prawnuków. The Jewish life in Nowy Dwór was very nice, very peaceful. We had sports club, we went kayaking, we had to work hard, but at the time everyone had to work hard, both Jewish and Polish. Nobody had it easy, but the life was very peaceful. We had peace with all our neighbors, we liked each other. In 1945 we actually came back to Nowy Dwór. We stayed for a year and then moved to Germany. In 1948 we moved to Israel, where I joined the army. In 1950, after the war, I left the army, we moved to Tel Aviv. I have a wife, I have a son and a daughter, I have 5 grandchildren and 2 great-grandchildren. Wzięliśmy ze sobą 2 wnuczki, sobie zobaczyli też Nowy Dwór, bo oni bardzo ładnie przyjęli to i oni szczęśliwi, że mogą widzieć Nowy Dwór, miejsce urodzenia babci i zatusz. I have my 2 granddaughters here with me right now. They were very, very happy to see Nowy Dwór, to see where their grandmommy and granddad were born. They are very in awe with the town. סיפרת לי שהיה בית שהיה בנוי על שטח בית הקברות. למה הוא שימש הבית הזה? Jest dom w środku tego cmentarza żydowskiego, tam mieszkał ten człowiek, co pilnował na ten cmentarz. On żył do wojny. Po wojnie, to znaczy nikt nie stał przy życiu, wszystkie zginęły, to cała rodzina. Jak wszystkie Żydy zginęli z Nowego Dworu, tu i tam schowali się, byli w Rosji i zostali przy życiu. There was a house like actually in the middle of the cemetery where the guard of the cemetery lived with his family until the war. Of course, none of them survived the war. Like most Nowy Dwór Jews, they perished in the war.
במה עסק סבא רבא שלך? ומה שמו? Mój dziadek, pradziadek, w akcji, kiedy wybili 28 Żydów, to on ich zakopał, a Niemiec ten przyszedł i jego sprosił, ile zabiłeś dzisiaj, teraz, ile zakopałeś, to on powiedział 28. Jak on wyjął jego te automaty i jego powiedział, ty będziesz 29. 29 i ja go zabił na cmentarzu. My great grandfather lived there, and one day during the occupation, 20 Jews were killed, and my great grandfather was actually the one who buried them in the cemetery. A German soldier came and asked him, how many people have you buried today? When my great grandfather said 28, the soldier actually responded, well, you will be number 29, and this is when my great grandfather was killed. Dla ludzi, co nie słyszą mnie rozmawiać po polsku, jeśli ja mam jakieś błędy, ja przepraszam, ja 70 lat nie rozmawiam po polsku. In case you're wondering, his Polish is wonderful. תספר עוד קצת, תרחיב קצת על החיים כאן אחרי שחזרתם, אחרי המלחמה חזרתם וגרתם כאן, היכן גרתם, והאם היו עוד משפחות יהודיות כאן, ואיך קיבלו אתכם. My przyjechaliśmy w 1945 roku nazad do Nowego Dworu. Mieszkaliśmy cały rok w domu Kaufmana. Ja nie wiem, jaka ta ulica, to na rogu partyzantów. Bardzo dobrze przyjęli nas. Byli sąsiady, co przed wojną byli dalej, żyliśmy, mieszkaliśmy około nich. Żyliśmy w porządku, wyjechaliśmy w 1946 roku z Polski. When we came back to Nowy Dwór in 1945, we lived in Kaufmann House, I think it's in Partyzanska Street, and we were actually received by our old neighbors very warmly. We lived peacefully with them for a year until we left in 1946. Przyjechali rozmaite ludzi, przyjechali szukać. Ktoś się nie dostał z wojny, żydowskie Żydzi, co mieszkali w Polsce, w Nowym Dworze. Po dniu, 2 dniach oni byli u nas i wrócili każdy swój korunek. Dokąd chciał pojechać i robić swoje rzeczy. A lot of people came to Poland to see who survived the war, who was still there. After some time they found us and talked to us, and later everyone went their own way and everyone moved on to do whatever they wanted to do with their lives. Ja, dziewczynka, co została żydowska przy życiu i nie miała gdzie żyć, mieszkać, to ona mieszkała z nami. Jej nazywali Nina Zilberstein. Ojciec miał taki sklep duży naprzeciw magistratu, starego, nie dzisiejszego, ale przedtem to był. Dzisiaj ona mieszka w New Yorku, w Ameryce. Nie mam kontaktu z niej, ale ona pozostała przy życiu i żyje tam w Ameryce. There was a little girl who survived with no family, and she lived with us for some time. Her name was Nina. Nina Zilberstein. Nina Zilberstein, and her father had a big shop before the war, and now she lives in New York. We have no contact, but I know that she survived and she's
alive. תספר לנו קצת, תעשה הפתעה לזאב ולדיוויד, וסיפרת לי, ואני ממש מתרגש לשאול אותך, שאתה ראית את הסבא של זאב ושל יוסף ושל תמרה, את הסבא של דיוויד, בנפחיה, מה הם עשו שם, איך הם נראו האנשים האלה, תתאר אותם גם. Był sąsiady familia wnuka, a syn był Idzie wnuka. On został z obozu przy życiu, on żył w Austrii, ale on się dostał jedyny z całej familii. I takie ludzie przyjechali zawsze na dzień, dwa do nas, do Nowego Dworu, szukać, kto nie ostał przy życiu. Ale można powiedzieć, że nikt nie znalazł nikogo. Wszyscy zostali spalone, jak to Niemcy zrobili. Odbywali też nie tylko Żydów, też Polacy. W Nowym Dworze dużo padło ze cerkwi. We had neighbors, the family Wluka, Liszek. One of them survived, he survived the camp and lived in Austria for some time. He was the only one from the family who survived. And there were some of the people who visited us when we were living there. They were looking for survivors. People came from time to time looking for their relatives. But they didn't find much. Most of the town, both Jewish parts and Polish, Jewish people and Polish people perished in great number. Tak, ulica Sukenna, kiedy myśmy zwrócili się, zrobili szosę, tam nie było szosy, ale potem dowiedziałem się, że cała szosa, to są z cmentarza, te pomniki żydowskie były, tam cała ulica. To potem wyjęli i wrócili w gminie żydowskiej. Yes, the Sukienna street when we came back, we saw there was a new street there, and we also know that some artifacts were found in Pancerna street, and those were returned to the Jewish community. מי נמצא פה איתך עכשיו? מי בא איתך עכשיו? אז תתאר אותם ותגיד את השמות שלהם. Przyjechali ze mną dwie wnuczki.